należę do grona osób, które od jakiegoś dziecięcego wieku, czy nawet nastoletniego marzyły o karierze naukowej. W życiu bym się, prawdę mówiąc, o to nie posądzał. Nigdy nie byłem dobrym uczniem, ani nie byłem dobrym studentem. Zaczynałem wiele rzeczy, których nie kończyłem. W pewnym momencie stwierdziłem, że dość ekstrawaganckie będzie to, że będę studiował filozofię. No, potem jeszcze dochodziły do tego jakieś inne kierunki. I w pewnym momencie zaczynała mi się ta nauka po prostu podobać. Zaczęło mi się podobać to, że nauka to niekoniecznie znaczy uczenie się, tylko znaczy wymyślanie i realizowanie fajnych rzeczy, spotykanie się z fajnymi ludźmi. I mówiąc krótko, zainteresowałem się nauką wtedy, kiedy zobaczyłem, że to nie polega na tym, co się robi w szkole. I to był taki jakby wielki początek. No, studiowałem filozofię, ale byłem złym studentem filozofii w tym sensie, że zaczynałem się coraz bardziej interesować nauką w sensie science. To znaczy zacząłem się interesować psychologią, zacząłem się interesować kognitywistyką, no trochę jakieś miałem też takie dyletanckie zainteresowania takich bardziej przyrodniczych nauk. No ale skończyło się tak, że poszedłem na doktorat. Doktorat zrobiłem z filozofii po to, żeby się z tą filozofią trochę rozstać. I początkowo interesował mnie umysł od strony takiej bardzo spekulatywnej, filozofia umysłu tak zwana, ale im bardziej się w to zagłębiałem, tym więcej zaczynałem rozumieć, że ważniejsze jest badanie empiryczne tego wszystkiego i nie tyle odpowiadanie na jakieś wielkie pytania, typu jaka jest natura umysłu, co czyni nas osobami, jaka jest, nie wiem, czy ludzka wolna wola jest rzeczywiście wolna. Od tego rzeczywiście zaczynałem, po to, żeby zacząć interesować się coraz bardziej szczegółowymi pytaniami, no i właśnie chyba zacząć się zajmować nauką. Jednym z takich kluczowych pytań, które mnie zawsze interesowały, filozoficznie, potem bardziej psychologicznie, czy nawet neuronaukowo, to było pytanie, skąd w nas biorą się zdolności matematyczne? No, dlaczego my ludzie, takie istoty, które są zrobione z krwi i kości, wchodzą w interakcję z innymi istotami z krwi i kości i ze światem, który jest materialny, skończony, no, który jest namacalny, w jaki sposób my w ogóle możemy myśleć o rzeczach, które no, są niematerialne, są abstrakcyjne i na dodatek są ścisłe, to znaczy myślimy o nich w konieczny sposób i jeszcze, to jest najtrudniejsze pytanie, od razu muszę tutaj powiedzieć, że odpowiedzi do dzisiaj nie znam i się nigdy nie dowiem, bo to jest akurat pytanie stricte filozoficzne. Jak to jest możliwe, że no, matematyka, ten ludzki twór, ja uważam, że matematyka jest ludzkim tworem mimo wszystko, chociaż wielu badaczy mówi, że no, matematyka jest nie z tego świata. No jak my ten ludzki twór jednak zaprzęgamy do tego, żeby zrozumieć w ogóle świat? Nie jestem zwolennikiem ograniczania się do jednego pola naukowego, jakiejś takiej totalnej specjalizacji, ale też nie jestem zwolennikiem zajmowania się wszystkim, co nas interesuje. No bo powiedzmy sobie szczerze, dla naukowca świat jest naprawdę fascynujący, ale z drugiej strony no, trzeba się nie rozpraszać. Ja sobie wymyśliłem w pewnym momencie, po doktoracie, wymyśliłem sobie, że będę zajmował się głównie badaniami poznania matematycznego, czy mówiąc bardziej tak intuicyjnie psychologii matematyki, tego jak nasze umysły przetwarzają, czy tworzą, angażują się w matematykę. I badam zarówno ludzi, jak i od jakiegoś czasu zacząłem badać zwierzęta i jak potocznie mnie ludzie pytają i czym się zajmuję, to jeśli chcę być dość ekstrawagancki, to mówię, że badam matematyków i świerszcze. Pomysł jest taki, że jeśli chcemy zrozumieć, skąd się bierze ta prawdziwa kompetencja matematyczna, taka pełnokrwista, jak to się czasem mówi, no to zacznijmy starać się zrozumieć, jak liczby przetwarzają profesjonaliści, jak oni o tym wszystkim myślą. Więc to jest jakby jedna ścieżka. Z drugiej strony zawsze interesowało mnie pytanie, skąd się biorą takie bardzo elementarne zdolności matematyczne. To znaczy, zanim zaczniemy uczyć się formalnie matematyki, to jesteśmy w stanie rozróżniać na przykład zbiory o różnej liczebności.
jesteśmy w stanie w sposób przybliżony określać liczebność elementów, czyli wiemy, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej i no, dzisiaj powszechnie jest wiadomo, że potrafią to dzieciaki już kilka godzin po urodzeniu. Oczywiście te zdolności się rozwijają samorzutnie, to nie jest tak, że wszystko jest już gotowe, natomiast jakaś taka wrodzona kompetencja matematyczna w nas jest. I badacze podkreślali i podkreślają od kilku dekad, że ta nasza wrodzona kompetencja numeryczna wspólna jest nie tylko ludziom na całym świecie, jest nie tylko uniwersalna kulturowo, ale też jest stara ewolucyjnie, czy stara filogenetycznie. To znaczy, że nie tylko ludzie ją posiadają, ale posiadali ją nasi przodkowie i posiadają ją również zwierzęta. Także takie, gdzie nasz wspólny przodek żył wiele, wiele milionów lat temu. No ja sobie zadałem pytanie i to pytanie w sumie zadawałem sobie teoretycznie od bardzo dawna, ale możliwość badania empirycznego tych kwestii zyskałem przez zupełny przypadek, o którym zawsze, przypadki są fajne. Otóż zacząłem mnie interesować, co z bezkręgowcami, na przykład owadami. No pewnie znacie Państwo taką inicjatywę ogólnoświatową Dni Mózgu, która realizowana jest w zasadzie w każdym większym ośrodku akademickim około marca. I do udziału w tych Dniach Mózgu zachęcał mnie taki znany krakowski neurobiolog, profesor Jerzy Wetulani, od którego no, też się sporo nauczyłem. I kiedyś akurat zdarzyło się, że przez zupełny przypadek napisali do mnie goście z Katowic, którzy są fizjologami zwierząt. No i ja przyjąłem zaproszenie, pojechałem tam z wykładem i opowiadałem o szczurach, opowiadałem o ludziach, opowiadałem o dzieciach, opowiadałem dorosłych o tej matematyce. I w pewnym momencie po wykładzie zapytałem się ich, czy ktoś badał podobne kompetencje u owadów. Oni mówili nie, no ja zapytałem, a dałoby radę to zrobić? No i tak się zaczęła nasza jakaś tam współpraca, którą nie tylko kontynuujemy do dzisiaj, ale chcemy ją rzeczywiście rozwijać i chciałbym, żeby ona trafiła na pierwszy plan. Wertując tysiące stron artykułów fachowych, wpadłem kiedyś na to, że dla kognitywistów, dla badaczy umysłu, dla psychologów i neurobiologów matematyka to jest zazwyczaj tak naprawdę elementarne poznanie czy przetwarzanie liczb. A co z geometrią? No i zacząłem jakby studiować to i spostrzegłem, że no nikt nigdy nie napisał jakiegoś takiego szerszego opracowania na ten temat. I sobie pomyślałem, co? No dlatego, że nie ma badań, no zobaczyłem, że jest tych badań. Tych badań jest wielokrotnie mniej niż w przypadku liczb. No ale no, stwierdziłem, że może czas się z tym zmierzyć i w ten sposób, widząc jakąś tam lukę na rynku naukowym, napisałem swoją książkę. Więc badam matematyków w kwestiach elementarnego przetwarzania liczb. Dlaczego elementarnego, a nie wymyślania nowych teorii czy dowodzenia? Dlatego, że istotne w nauce jest porównywanie. I my wiemy oczywiście, że matematyk potrafi znacznie więcej niż osoba no, z wykształceniem średnim, czy taka, która swoją przygodę z matematyką zakończyła na jakimś ewentualnie kursie pojedynczym na studiach. To jest oczywiste. Ale pytanie jest takie, jakie są elementarne zdolności, elementarne kompetencje, które no, promują osiągnięcia matematyczne? Wydaje się, że również tak zwane specyficzne ze względu na dziedzinę czynniki psychologiczne, to co powszechnie nazywa się w naszej branży zmysłem liczby, również mogą być takim budulcem, takimi klockami, na których nadbudowana jest cała nasza kompetencja matematyczna, nawet i wyższa matematyka. Moja praca badawcza, a także popularyzacyjna, no bo popularyzuję naukę, piszę trochę do takich ogólnopolskich czasopism, nagrywam czasem coś na YouTube'a, prowadzę jakieś takie kursy nie tylko dla ludzi z uniwersytetów. No te moje osiągnięcia, zarówno stricte naukowe, jak i okołonaukowe, zostały nagrodzone kilkoma nagrodami. No, dostałem na przykład Nagrodę Naukową Polityki, którą uważam za no, takie ważne osiągnięcie, dlatego że ono może nie tyle otworzyło mi wiele drzwi, co przy okazji tego poznałem bardzo wiele świetnych osób, z którymi no, współpracuję jakąś i też przyjaźnię się do dzisiaj.
Oprócz tego dostałem stypendium ministerialne dla tak zwanych wybitnych młodych naukowców. Dlatego mam na papierze, że jestem wybitny. To jest, zawsze się z tego śmieję, że mam licencję na bycie wybitnym. Oczywiście taki żart, bo bynajmniej nie uważam się za wybitnego. I jakbym miał powiedzieć jakiś komplement na swój temat, to bym jednak chyba powiedział, że jestem pracowity bardziej niż wybitny.